Lekcja 1. Praca z domu. Pracując w domu, zmagam się z rozproszeniami uwagi. Nieustanny hałas z zewnątrz jest dla mnie uciążliwy. Całkowicie rozumiem. Znalezienie cichego miejsca może być naprawdę trudne, zwłaszcza w ruchliwej okolicy. Dokładnie. Czasami mam wrażenie, że milion rzeczy próbuje odciągnąć moją uwagę od pracy. Tak, a pokusa zajmowania się obowiązkami domowymi zamiast skupienia się na zadaniach może być nie do zniesienia. Zgadzam się. Musiałem ustalić ścisłe granice, żeby trzymać się planu. To sprytne podejście. Próbowałeś już słuchawek z redukcja szumów? Tak, bardzo pomagają. Naprawdę blokują rozpraszacze i pomagają mi lepiej się skoncentrować. Muszę sobie kupić parę. Myślę, że dla mnie też by to zrobiło dużą różnicę. Zdecydowanie. Co więcej, stworzenie dedykowanego miejsca pracy może również pomóc w wysłaniu sygnału do mózgu, że czas zacząć pracę. Lekcja 2. Znajdowanie dobrych ofert. Ostatnio rozglądam się za dobrymi okazjami. Sama uwielbiam je znajdować. Ja też. Jest coś satysfakcjonującego w upolowaniu okazji, prawda? Zdecydowanie. To jak małe zwycięstwo za każdym razem, gdy znajdziesz coś w niższej cenie. Tak. Gdzie zazwyczaj szukasz najlepszych ofert? Często zaglądam do lokalnych sklepów z używaną odzieżą lub na przecenione działy w dużych sklepach detalicznych. To mądra strategia. Znalazłam też kilka świetnych rzeczy w działach wyprzedażowych. Tak, a czasami można znaleźć wyjątkowe egzemplarze, których nie można kupić nigdzie indziej. Dokładnie. Zaplanujmy wkrótce dzień zakupów, żeby wspólnie zwiedzić kilka lokalnych miejsc. Nie mogę się doczekać. Będzie fajnie zobaczyć, jakie ukryte skarby uda nam się odkryć. Lekcja 3. Handel komiksami. Wymieniam się komiksami z kilkoma znajomymi, a czasami kupuję komiksy w lokalnych sklepach. Brzmi jak świetna zabawa. Jak zaczęła się twoja przygoda z handlem komiksami? Zawsze uwielbiałem komiksy, a handel pozwala mi odkrywać nowe historie bez wydawania zbyt dużo pieniędzy. To sprytny sposób na cieszenie się większa ilością treści. Masz ulubioną serię komiksów? Tak, jestem wielkim fanem komiksów o superbohaterach. Ich fabuła jest zawsze tak wciągająca. Uwielbiam to. Jest coś wyjątkowego w połączeniu sztuki i narracji w komiksach. Dokładnie. To wyjątkowe medium, które naprawdę pobudza wyobraźnię. Zgadzam się. Chętnie kiedy zdolaczę do ciebie na którejś z twoich gield komiksowych. Byłoby super. Zaplanujmy dzień, żeby razem odwiedzić kilka sklepów. Lekcja 4. Lista zakupów. Jasne. Dodam ją do listy zakupów. Czy jest coś jeszcze, o czym powinniśmy wiedzieć, zanim wyruszymy? Tak, upewnijmy się, że mamy ustalony budżet, aby uniknąć wydania zbyt dużej ilości pieniędzy podczas zakupów. To świetny pomysł. Trzymanie się budżetu pomaga kontrolować finanse. Dokładnie. Poza tym pozwala nam to ustalić priorytety tego, czego naprawdę potrzebujemy, a nie tego, czego możemy tylko chcieć. Zgadzam się. Łatwo dać się ponieść impulsywnym zakupom w sklepie. Tak,
a przejrzysta lista może nam pomóc skupić się na celach zakupów. To prawda. Czuję się bardziej zorganizowany, gdy mam konkretny plan. U mnie też tak jest. Sprawdźmy też, czy są jakieś kupony i zniżki, zanim pójdziemy. Świetny pomysł. W ten sposób możemy zaoszczędzić jeszcze więcej, a jednocześnie zyskać to, czego potrzebujemy. Lekcja 5. Akceptowanie mocnych stron. W ten sposób niczego nie przegapimy i będziemy mogli jak najlepiej wykorzystać czas tam spędzony. Zdecydowanie. Skupienie się na naszych mocnych stronach pomoże nam zmaksymalizować nasze doświadczenie. Tak, a pewność siebie co do swoich umiejętności może prowadzić do lepszych wyników. Zgadzam się. Ważne jest, żeby doceniać to, co wnosimy do dyskusji. Dokładnie. Jak zazwyczaj przypominasz sobie o swoich mocnych stronach? Lubię prowadzić dziennik, w którym zapisuję swoje osiągnięcia i pozytywne opinie. To świetna strategia. Czasem pomaga wzmocnić pewność siebie. Tak, a zastanawianie się nad takimi momentami może zwiększyć motywację, gdy pojawia się wyzwania. Myślę, że ja też powinienem zacząć to robić. To naprawdę pomoże mi się skupić. Lekcja 6. Wybór napojów. To mądre podejście. A co z napojami? Czy zwracasz uwagę na to, co pijesz? Tak, staram się dokonywać zdrowych wyborów, szczególnie jeśli chodzi o nawodnienie i energię. Dokładnie. Utrzymanie nawodnienia jest niezbędne dla ogólnego dobrego samopoczucia, zwłaszcza w zabiegane dni. Zgadzam się. Zazwyczaj wolę wodę, ale lubię też herbatki ziołowe ze względu na ich dobroczynne działanie. Brzmi orzeźwiająco. Herbaty ziołowe mogą być zarówno kojące, jak i odżywcze. Tak, uważam, że ważne jest również, aby uważać na cukier zawarty w napojach. Zdecydowanie. Zbyt duża ilość cukru może poważnie wpłynąć na nasz poziom energii i zdrowie. Całkowicie się zgadzam. Przyjrzyjmy się nowym, zdrowym napojom podczas naszego następnego wyjścia. Nie mogę się doczekać. To będzie orzeźwiająca przygoda dla nas obojga. Lekcja 7. Poranna rutyna. Dziś obudziłem się o 6:30 rano. Zawsze staram się zaczynać dzień wcześnie. To imponujące. Wczesne wstawanie może naprawdę nadać pozytywny ton całemu dniu. Tak, daje mi to czas na spokojne śniadanie i zaplanowanie dalszego dnia. Zdecydowanie. Uważam, że tę chwilę spokoju o poranku są dla mnie niezbędne. Dokładnie. Zazwyczaj lubię pomedytować przez kilka minut, zanim zabiorę się za swoje zadania. Brzmi jak świetny sposób na skupienie się. Powinnam częściej tego próbować. Gorąco polecam. Może znacząco odmienić Twoje podejście do dnia. Widzę to. Mam ochotę wstawać wcześniej i znaleźć chwilę na ciszę. To wspaniale! Zajmijmy się swoimi porannymi rytuałami i podzielmy się, jak nam poszło. Lekcja 8. Przepisy bezpieczeństwa. W przyszłości wydawano rozkaz, aby na statkach znajdowała się odpowiednia liczba łodzi ratunkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. To kluczowe rozporządzenie. Zapewnienie bezpieczeństwa na morzu jest sprawa najwyższej wagi. Dokładnie.
W nagłych wypadkach wystarczająca liczba łodzi ratunkowych może decydować o życiu lub śmierci. Zdecydowanie. Ważne jest, aby być przygotowanym na każdą sytuację, jaka może się wydarzyć. Tak, i ciekawie jest obserwować, jak zmieniały się standardy bezpieczeństwa na przestrzeni czasu. Zgadzam się. Wyciąganie wniosków z przeszłych incydentów prowadzi do lepszych praktyk i przepisów. Tak, i myślę, że ważne jest, aby wszyscy zaangażowani w działalność morską priorytetowo traktowali bezpieczeństwo. Zdecydowanie. Świadomość i przygotowanie mogą znacznie zwiększyć bezpieczeństwo na morzu. Cieszę się, że o tym rozmawiamy. To niezwykle ważne dla bezpieczeństwa wszystkich pasażerów i załogi. Lekcja 9. Zajęcia szkolne. Na sali gimnastycznej uczniowie mają zajęcia z wychowania fizycznego, odbywają się tam również tańce. To ciekawe. To musi być centralne miejsce zajęć i wydarzeń studenckich. Tak, to miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać umiejętności pracy zespołowej i pozostawać aktywnymi. Zdecydowanie. Wychowanie fizyczne odgrywa kluczową rolę w wszechstronnym wychowaniu. Dokładnie. Poza tym, tańce na sali gimnastycznej tworzą przyjemną atmosferę sprzyjającą towarzyskim rozmowom. Tak, to świetny sposób na zacieśnianie więzi między studentami poza zajęciami. Uważam, że szkoły powinny zapewniać dzieciom możliwość aktywności fizycznej i społecznej. Zdecydowanie. Pomaga to budować poczucie wspólnoty wśród studentów. Cieszę się, że nasza szkoła kładzie nacisk na te zajęcia jako część całościowego doświadczenia. Lekcja 10. Planowanie pysznych posiłków. Brzmi pysznie. A co powiesz na dodatek? Może pieczone warzywa? To idealny pomysł. Pieczone warzywa doskonale uzupełniają wiele dań głównych. Dokładnie. Są łatwe w przygotowaniu i dodają potrawie mnóstwo smaku i koloru. Tak, i pełne składników odżywczych, co jest ogromna zaleta. Zgadzam się. Upewnimy się, że dobrze je przyprawimy przed pieczeniem, aby uzyskać maksymalny smak. Zdecydowanie. Mieszanka ziół i przypraw może naprawdę podkręcić smak dania. Tak, i powinniśmy uwzględnić różnorodność warzyw, aby prezentacja była kolorowa. Świetny plan. Będziemy musieli kupić świeże warzywa i owoce na zakupach. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wyjdzie nasz posiłek. Lekcja 11. Zwiedzanie zamku. W takim razie powinieneś odwiedzić słynny zamek w mieście. To naprawdę widok, który warto zobaczyć. Brzmi niesamowicie. Zawsze chciałem zwiedzić zabytkowy zamek i poznać jego historię. Zdecydowanie. Architektura jest oszałamiająca i wiąże się z nią mnóstwo intrygujących historii. Tak, uwielbiam to, że zamki często mają bogata historię i opowieści o rodzinie królewskiej. Dokładnie. A widoki z zamku zapierają dech w piersiach. Widać stamtąd całe miasto. Wow, to musi być fantastyczna perspektywa. Wyobrażam sobie, jak robisz piękne zdjęcia. Tak, ogrody otaczające zamek również są piękne i idealnie nadają się na spokojny spacer. Zgadzam się. Wizyta w zamku brzmi jak wspaniały sposób na spędzenie dnia.
Zaplanujmy wkrótce wycieczkę, żebyśmy mogli w pełni oddać się temu doświadczeniu. Lekcja 12. Widoki na rzekę. Możesz również wybrać się na wycieczkę statkiem po Wełtawie, aby podziwiać panoramę miasta. Brzmi wspaniale. Słyszałem, że zobaczenie miasta z wody to wyjątkowe przeżycie. Zdecydowanie! Budynki wzdłuż rzeki są oszałamiające, zwłaszcza o zachodzie słońca. Tak, mogę sobie tylko wyobrazić, jak pięknie będą wyglądać odbicia na wodzie. Dokładnie! To jak ruchomy obraz, gdy suniesz po rzece. Świetny pomysł. Byłoby tak relaksująco podziwiać widoki podczas lotu. Tak, możemy nawet spakować mały piknik i cieszyć się nim na łódce. Brzmi idealnie. Piknik z widokiem sprawi, że będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. Gdy będziemy tamtędy podróżować, pamiętajmy o uwzględnieniu rejsu statkiem w naszych planach. Lekcja 13. Sprawdzenie pogody. Sprawdź prognozę pogody. Jasne, sprawdzę, czy musimy spakować coś specjalnego. Brzmi dobrze. Zawsze warto być przygotowanym na wszelkie zmiany pogody. Absolutnie. Nie chciałbym zostać bez parasola, gdy nagle zacznie padać. Tak, a ubieranie się na cebulkę może pomóc nam zachować komfort bez względu na temperaturę. Dokładnie. Odrobina planowania może znacząco wpłynąć na nasze doświadczenia podróżnicze. Zgadzam się. Pomyślmy też o wszelkich aktywnościach, na które może mieć wpływ pogoda. Tak, jeśli będzie słonecznie, możemy zaplanować więcej wycieczek na świeżym powietrzu. A jeśli będzie padać, możemy poszukać atrakcji pod dachem. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Sprawdźmy prognozę pogody przed wyjazdem. Lekcja 14. Jedzenie przy ograniczonym budżecie. Rozumiem. A co z jedzeniem? Macie jakieś pomysły na niedrogie posiłki w podróży? Tak, myślę, że próbowanie lokalnego jedzenia ulicznego może być fantastycznym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy i poznanie autentycznej kuchni. Dokładnie. Uliczni sprzedawcy często oferują pyszne dania, które są o wiele tańsze niż posiłki w restauracjach. Tak, i możesz znaleźć wyjątkowe smaki, których możesz nie znaleźć w zwykłym miejscu. Zgadzam się. To świetny sposób na zanurzenie się w lokalnej kulturze. Zdecydowanie. Kolejna wskazówka. Szukaj targowisk, na których możesz kupić świeże produkty i przekąski. To świetny pomysł. Zapakowanie pikniku może być również przyjemnym i ekonomicznym sposobem na delektowanie się posiłkami. Tak, pozwala nam jeść kiedy i gdzie chcemy, podczas zwiedzania. Myślę, że powinniśmy wcześniej poszukać lokalnych ofert przyjaznych dla budżetu. Lekcja 15. Aktywność fizyczna. Bardzo pomocne przy pierwszym przeglądaniu, ale warto pamiętać, aby zaplanować także aktywność fizyczną. Tak, wlaczenie ćwiczeń do naszej codziennej rutyny pozwoli nam zachować energię podczas podróży. Dokładnie. Łatwo przeoczyć aktywność fizyczną, gdy jest się zajętym odkrywaniem. Zdecydowanie. Zaplanowanie spacerów lub wędrówek pomoże nam zrównoważyć zwiedzanie. Tak, dzięki temu możemy podziwiać widoki i jednocześnie pozostawać aktywnymi. Uwielbiam ten pomysł.
Poza tym, to świetny sposób na odkrycie ukrytych perelek poza utartymi szlakami. Zdecydowanie. Włączmy do naszego planu podróży trochę aktywności na świeżym powietrzu, żeby zachować równowagę. Już się nie mogę doczekać. To sprawi, że nasza podróż będzie jeszcze bardziej satysfakcjonująca. Tak, upewnimy się, że priorytetowo traktujemy zarówno eksplorację, jak i nasze zdrowie. Lekcja 16. Plany weekendowe. Hej, jakie masz plany na weekend? Ja też nigdy nie potrafię się oprzeć dobrej przygodze. Całkowicie się zgadzam. Weekendy to idealny czas na odkrywanie nowych aktywności i miejsc. Tak, i miło jest oderwać się od rutyny i spróbować czegoś nowego. Oczywiście. Masz jakieś konkretne plany na ten weekend? Myślałem o odwiedzeniu lokalnego festiwalu. Zazwyczaj oferują świetne jedzenie i rozrywkę. Brzmi fajnie. Chętnie do Was dolaczę. Festiwale są zawsze pełne życia i emocji. Świetnie! Sprawdźmy harmonogram i zobaczmy, co się dzieje. Tak, możemy również poszukać wystaw sztuki lub targowisk na świeżym powietrzu, które warto zwiedzić. Nie mogę się doczekać. To będzie weekend pełen zabawy i eksploracji. Lekcja 17. Plany na przyszłość. Myślałem o swojej przyszłości. Rozważam podjęcie studiów magisterskich. Brzmi jak fantastyczna okazja. Jaki kierunek rozważasz studiować? Interesuję się nauką o środowisku. Chcę mieć pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój. To godne podziwu. Potrzebujemy więcej ludzi z pasją w tej dziedzinie, którzy będą napędzać zmiany. Zgadzam się. Wierzę, że edukacja może nam pomóc w rozwiązaniu palących problemów środowiskowych. Zdecydowanie. Myślałeś już o tym, do których szkół mógłbyś aplikować? Tak, biorę pod uwagę kilka programów, które skupiają się na praktycznych rozwiązaniach i badaniach. Brzmi obiecująco. Ważne jest, aby wybrać program, który jest zgodny z Twoimi celami. Tak, i jestem podekscytowana możliwością zdobycia doświadczenia w praktyce. Lekcja 18. Utrzymanie motywacji. Starałem się utrzymać motywację, stawiałem sobie realistyczne cele i śledziłem swoje postępy. To mądre podejście. Wyznaczanie osiągalnych celów może naprawdę pomóc w utrzymaniu motywacji na dłuższą metę. Dokładnie. To satysfakcjonujące widzieć małe postępy, które mnie napędzają. Tak, a śledzenie postępów pozwala świętować zwycięstwo osiągnięte na drodze do celu. Zgadzam się. To motywujące móc spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak daleko zaszłam. Zdecydowanie. Czy znalazłeś jakieś konkretne metody, które pomagają Ci trzymać się planu? Zacząłem prowadzić dziennik, w którym zapisuję swoje cele i przemyślenia, co okazało się pomocne. Świetny pomysł. Zapisanie rzeczy może pomóc Ci uporządkować myśli i zamiary. Tak, a także pozwala mi dostosowywać moje cele w razie potrzeby, co jest ważne. Lekcja 19. Szczegółowe propozycje. Przedstawmy szczegółową propozycję przyszłego projektu, co powiesz na dołączenie szacunkowych kosztów. Brzmi jak solidny plan. Dostarczenie szacunków kosztów pomoże naszemu zespołowi lepiej zrozumieć budżet. Dokładnie.
To również pokazuje, że jesteśmy dokładni i odpowiedzialni w naszym planowaniu. Tak, może nam pomóc wcześnie rozpoznać potencjalne problemy finansowe. Zgadzam się. Rozbijmy koszty na poszczególne elementy projektu, żeby było jasne. Świetny pomysł. Przejrzysty podział ułatwi wszystkim zrozumienie. Tak, a także może sprzyjać przejrzystości i zaufaniu wśród członków zespołu. Zdecydowanie. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia kompleksowej oferty. Nie mogę się doczekać, aż sfinalizuję projekt i przedstawię nasze pomysły. Lekcja 20. Odświeżanie przestrzeni. Możemy nadać mu świeży wygląd, malując go farbą. To świetny pomysł. Zdecydowanie. Nowa warstwa farby może całkowicie odmienić przestrzeń i sprawić, że stanie się bardziej przytulna. Tak, i jest to stosunkowo niedrogie w porównaniu do innych renowacji. Dokładnie. Dodatkowo, dobór odpowiednich kolorów może znacząco zmienić nastrój pomieszczenia. Zgadzam się. Myślałeś już o tym, jaka kolorystyka będzie najlepsza? Kłaniam się ku łagodnym, ciepłym barwom, ponieważ stwarza przytulna i przyjazna atmosfera. Brzmi cudownie. Myślę, że te kolory naprawdę rozjaśniłyby przestrzeń. Tak, moglibyśmy nawet dodać akcenty za pomocą różnych elementów dekoracyjnych. Jestem podekscytowany tym projektem. Zaplanujmy dzień, żeby zacząć malować razem. Lekcja 21. Polowanie na okazję. Udało mi się znaleźć książkę za $1 na wyprzedaży garażowej, co jest fantastycznym wynikiem w porównaniu do 20 lub 30 dolarów, jakie można za nią zapłacić w sklepie niesamowite. stacjonarnym. Wyprzedaże garażowe mogła być prawdziwa kopalnia skarbów, jeśli wiesz, gdzie szukać. Zdecydowanie. Trudno przewidzieć dreszczyk emocji związany ze znalezieniem ukrytego skarbu w tak niskiej cenie. Tak, jest to zrównoważony sposób robienia zakupów, dajesz nowe życie używanym przedmiotom. Dokładnie. Dodatkowo możesz odkryć wyjątkowe książki, które nie są już w druku. Uwielbiam to. Czytanie staje się jeszcze bardziej wyjątkowe, gdy jest czymś rzadkim. Zdecydowanie. Myślę, że powinniśmy razem wybrać się na jakieś lokalne wyprzedaże garażowe w ten weekend. Brzmi jak fajny plan. Nie mogę się doczekać, co znajdziemy. Zróbmy listę tego, co chcielibyśmy odkryć. Lekcja 22. Pomysły na pisanie. Zapisuję te pomysły, uwzględniając również wagę robienia tego, co wydaje się słuszne w ich przypadku, bez względu na to, jak bardzo może się to To różnić. takie ważne. Kierowanie się instynktem może prowadzić do niesamowitych rezultatów, nawet jeśli wydaje się niekonwencjonalne. Dokładnie. Czasami najlepsze ścieżki nie są tymi najpopularniejszymi i to właśnie czyni je wyjątkowymi. Tak, i naprawdę inspirującą jest widzieć ludzi, którzy odważają się być inni i wprowadzać zmiany. Zgadzam się. Trzeba mieć odwagę, by trwać przy swoich przekonaniach i wybrać drogę, której inni mogą nie rozumieć. Zdecydowanie. Pokazuje, jak potężny wpływ na kształtowanie życia mogą mieć indywidualne wybory. Myślę, że powinniśmy zachęcać do częstszych rozmów na temat autentyczności i samoekspresji. Zdecydowanie. Dzielenie się naszymi doświadczeniami może zmotywować innych do zaakceptowania swojego prawdziwego ja.
Zapisujmy te przemyślenia i może nawet dzielmy się nimi z szerszą publicznością. Lekcja 23. Innowacje w inżynierii. Nikolaus Otto i Gottlieb Daimler opracowali silnik spalinowy, który zmienił oblicze transportu. To fascynujące. Wpływ ich wynalazków jest odczuwalny do dziś w sposobie, w jaki podróżujemy. Zdecydowanie! Niesamowite, jak bardzo rozwinęła się technologia od tego czasu. Tak, silnik spalinowy otworzył drzwi do rozkwitu przemysłu motoryzacyjnego. Dokładnie! Zrewolucjonizowało to nie tylko transport, ale także gospodarki i style życia na całym świecie. Zgadzam się. Zrozumienie historii stojącej za takimi innowacjami pomaga nam docenić współczesne osiągnięcia. Tak, a także inspiruje przyszłych wynalazców do nieszablonowego myślenia. Uwielbiam to. Innowacja opiera się na barkach tych, którzy odważyli się marzyć przed nami. Dowiedźmy się więcej o innych wynalazcach i ich wkładzie. Lekcja 24. Wpływ telewizji. Organizacje, takie jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, dostrzegły korzyści płynące z telewizji w poszerzaniu grona odbiorców. To prawda. Telewizja zmieniła sposób, w jaki postrzegane i celebrowane są wydarzenia na całym świecie. Dokładnie! Dzięki temu kibice z całego świata mogli uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich jak nigdy dotąd. Tak, i zwróciło to uwagę na różne dyscypliny sportu, które w innym przypadku mogłyby nie zostać nagłośnione. Zdecydowanie! Większa widoczność może zainspirować młodych sportowców do podążania za swoimi marzeniami. Zgadzam się. To niesamowite, jak technologia potrafi leczyć ludzi poprzez wspólne zainteresowania. Tak, a emocje towarzyszące oglądaniu transmisji na żywo w telewizji tworzą wśród widzów poczucie wspólnoty. Zdecydowanie. Porozmawiajmy o tym, jak media nadal kształtują świat sportu i rozrywki. Bardzo chętnie! To fascynujący temat z tak wieloma aspektami do rozważenia. Lekcja 25. Plany podróży. Ostatnio myślałem o swoich planach podróży. A ty? Myślę o Azji Południowo-Wschodniej jako miejscu mojej kolejnej przygody. Wydaje się, że jest to miejsce tętniące życiem i pełne kultury. Brzmi ekscytująco. Różnorodność doświadczeń w Azji Południowo-Wschodniej jest niesamowita. Tak, słyszałem, że jedzenie jest po prostu przepyszne. Nie mogę się doczekać, a spróbuję lokalnych potraw. Zgadzam się. Jedzenie uliczne to zazwyczaj najlepszy sposób na poznanie autentycznych smaków. Zdecydowanie. Poza tym zwiedzanie zabytków byłoby niesamowitym przeżyciem. Tak, a naturalne piękno miejsc takich jak Tajlandia i Wietnam zapiera dech w piersiach. Mogę sobie tylko wyobrazić. Wymienimy się wskazówkami, co warto zobaczyć i zrobić w tych krajach. Świetny pomysł. Wspólne planowanie może zaowocować niezapomnianą podróżą. Lekcja 26. Absolwenci Yale. Gdy ja byłem absolwentem Yale, przypominam sobie, że powiedział, iż nie ma kobiet. Kobiety poszły do innych szkół. To dość zaskakujące. Ciekawie jest zobaczyć, jak daleko zaszliśmy pod względem równości płci w edukacji. Zdecydowanie.
W tamtych czasach w wielu prestiżowych instytucjach pracowali głównie mężczyźni. Tak, i ważne jest, aby zdać sobie sprawę, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. Dokładnie. Coraz więcej kobiet zdobywa wyższe wykształcenie i osiąga sukcesy w różnych dziedzinach. Zgadzam się. To inspirujące widzieć kobiety przelamujące bariery i osiągające swoje cele. Tak, podkreśla to również znaczenie równych szans edukacyjnych dla wszystkich. Zdecydowanie. Popierajmy inicjatywy promujące inkluzywność w edukacji. Bardzo bym chciał. To ważne dla przyszłych pokoleń. Lekcja 27. Kontekst historyczny. Niektórzy Amerykanie uważali, że Wielka Brytania zachęcała Indian do walki z nimi i dostarczała im broń. To fascynujące. Pokazuje, jak złożone mogą być relacje historyczne w czasie konfliktów. Dokładnie. Nieporozumienia i dynamika polityczna często kształtują percepcję w czasie wojny. Tak, i ciekawe jest, jak propaganda może wpływać na opinię publiczną. Zdecydowanie. Wydarzenia historyczne często mają wiele perspektyw, a ich zrozumienie jest kluczowe. Zgadzam się. Pomaga nam wyciągać wnioski z przeszłości i pracować nad bardziej pokojowa przyszłością. Tak, a dyskusje na te tematy mogą zwiększać świadomość i rozwijać krytyczne myślenie. Przyjrzyjmy się bliżej temu okresowi. Jest w nim tak wiele do odkrycia. Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Lekcja 28. Wpływ mediów. Twierdzą również, że rodzice są w stanie uchronić swoje dzieci przed oglądaniem brutalnych programów telewizyjnych. To ciekawe. Rodzice odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu sposobu konsumpcji mediów przez swoje dzieci. Dokładnie. Ustalenie limitów czasu spędzanego przed ekranem może pomóc w wyrobieniu zdrowszych nawyków oglądania. Tak, a rozmowa z dzieckiem na ten temat może pomóc mu odróżnić dobro od zła. Zdecydowanie. Ważne jest, aby dzieci nauczyły się krytycznie oceniać to, co widzą na ekranie. Zgadzam się. Umiejętności medialne stają się coraz ważniejsze w dzisiejszej erze cyfrowej. Tak, a nauczanie tych umiejętności może pomóc dzieciom podejmować świadome decyzje. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak media wpływają na zachowania i wartości w społeczeństwie. Świetny pomysł. W tej okolicy jest tyle do odkrycia. Lekcja 29. Organizacja wydarzeń. Wieszaki? Jasne. Przyniosę je do twojego pokoju razem z innymi akcesoriami na imprezę. Świetnie. Zorganizowanie wszystkiego gwarantuje płynny przebieg wydarzenia. Zdecydowanie. Ważne jest, aby mieć wszystkie niezbędne materiały przygotowane wcześniej. Tak, a także pomaga uniknąć chaosu w ostatniej chwili, gdy wszystko jest już na swoim miejscu. Dokładnie. Sprawdź dokładnie nasz ekwipunek, zanim zaczniemy. Brzmi mądrze. Lepiej być przygotowanym za bardzo niż niedostatecznie. Zgadzam się. Jestem podekscytowany, widząc, jak wszystko się ułoży na tym wydarzeniu. Ja też. Zadbajmy o to, żeby wszystko się udało, żeby to się udało. Tak,
Przy dobrym planowaniu to będzie fantastyczna okazja. Lekcja 30. Podróże bez stresu. Dzięki temu o niczym nie zapomnisz i twoja podróż będzie bezstresowa. Zdecydowanie. Planowanie z wyprzedzeniem naprawdę pomaga zminimalizować chaos w ostatniej chwili. Tak, a posiadanie listy kontrolnej może zagwarantować, że spakujemy wszystko, co trzeba. Zgadzam się. Dzięki temu cały proces staje się o wiele łatwiejszy i przyjemniejszy. Dokładnie. Czuję się o wiele bardziej zrelaksowany, wiedząc, że odpowiednio się przygotowałem. Tak, dzięki temu możemy skupić się na przyjemności podróży, zamiast martwić się o zapomniane rzeczy. Myślę, że powinniśmy również podzielić się listami rzeczy do spakowania, aby mieć pewność, że o niczym nie zapomnimy. Świetny pomysł. Współpraca pomoże nam zadbać o wszystko. Cieszę się, że ta podróż będzie niezapomniana i bezstresowa.